Foodopa możemy w bardzo łatwy sposób zintegrować z Active Directory. Integracja taka będzie wykorzystywana na dwa sposoby. Po pierwsze, co wydaje się dość oczywiste, uwierzytelnianie użytkownika, sprawdzanie, czy login i hasło, które wpisuje, jest poprawnie zgodne z AD, oraz druga część, przypisywanie użytkownikowi odpowiednich uprawnień do obiektów Foodo, takich jak uprawnienia do samego panelu admina, czy uprawnienia do poszczególnych serwerów, hostów monitorowanych przez ten system. Jeżeli chodzi o sprawdzanie poprawności haseł, konfiguruje się to w zakładce Authentication. Konfiguracja jest dość prosta. Tworzymy ją nadając dowolną nazwę. Ja tutaj użyję nazwy AD Lab. Wybieramy typ usługi. Jest to Active Directory. Wpisujemy naszą domenę. W naszej domenie połączenie z LDAP wymaga szyfrowania, więc włączamy szyfrowane połączenia. Ładujemy certyfikat CA naszego Active Directory. Możemy także ustawić dodatkowo uprzywilejowane hasło dla uprzywilejowanego użytkownika, który będzie używany w module Password Changer. Na razie te dane zostawiamy puste. Druga część synchronizacji z Active Directory to synchronizacja użytkowników i pobieranie informacji od nich. Włączamy taką synchronizację, dodajemy nowy katalog. Katalog możemy nazwać tak samo, typ Active Directory. Tutaj będziemy potrzebowali użytkownika w usłudze Active Directory, ponieważ Foodo musi się do takiej usługi podłączyć, żeby odczytać listę użytkowników, listę grup. Podajemy login i hasło tego użytkownika. Wpisujemy domenę. I wskazujemy miejsce, w którym fragmencie drzewa AD będą znajdować się informacje o użytkownikach i o grupach. My wybieramy w zasadzie całe drzewo. Samo jeżeli chodzi o domenę, filtrowania, zazwyczaj ustawienia domyślne są poprawne, wystarczające. Wpisujemy taki obiekt, później dodajemy kontrolery domeny. Połączenie, tak jak w poprzednim przypadku, musi być szyfrowane. Wybieramy certyfikat CA, w którym Foodo będzie sprawdzać, czy łączy się do właściwego serwera. Zapisujemy taki obiekt i możemy synchronizować użytkowników do odpowiednich uprawnień. Ja na początek zmapuję dwie grupy, które utworzone były wcześniej. Foodo Users to będzie grupa, którą przypiszesz sobie do jakiejś grupy testowej. Zaznaczę, że hasła dla tych użytkowników mają być sprawdzone w AD. Oraz drugie mapowanie, grupa Foodo Admin. W tej grupie mam użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia administracyjne do systemu Foodo, czyli mapuję je na rolę admin w systemie. Ich hasła także muszą być sprawdzane w AD. Zapisujemy obiekt i żeby zobaczyć zmiany jak najszybciej, wymuszamy pełną synchronizację. Możemy przejść do zakładki Users. Jak widać, 3 użytkowników z AD zostało zmapowanych.
na użytkowników FUDO, użytkownik User Lab 1, User Lab 2 i User Lab 3, przy czym User Lab 3 znajduje się także w grupie FUDO Admin, więc jemu została przypisana rola administracyjna. Ci użytkownicy będą mogli łączyć się do FUDO i przez FUDO do docelowych serwerów, a ich aktywność będzie kontrolowana i nagrywana